Cześć, dzisiaj podzielę się z Wami doświadczeniem co do dentek TPU, czyli na co zwrócić uwagę przy ich zakupie, po co w ogóle je stosujemy, które dentki są wadliwe, które nie są wadliwe, no i na co trzeba zwrócić uwagę przy ich montażu i jak się z nimi obchodzić. Jeśli chodzi o marki, które możemy zamówić sobie z AliExpress z Chin, no to tutaj najbardziej popularne, czyli Right Now. Mamy też w Polsce dystrybutora, który sprzedaje nam te dentki. Mają dentki dosłownie do każdego roweru, do 20, 24, 28 z każdym rodzajem wentyla, więc jest to tak naprawdę najbardziej uniwersalna dentka. Zaraz powiem, na co zwrócić uwagę przy rajdnałach. Off bondage. Są to bardzo ciekawe dentki do szos z aluminiowym, złotym wentylem. Warto na nie zwrócić uwagę, nie mieliśmy z nimi problemów. Marka Cyklami. Mają bardzo szeroką ofertę nie tylko dentek, ale jeśli chodzi o dentki, to też bardzo je lubimy. Też zaraz powiem, o co w nich chodzi. No i najbardziej budżetowa, czyli CD. Z plastikowym wentylem i z różnymi opiniami. Jeśli chodzi o dentki Right Now, korzystam nawet z nich w swoim rowerze do skakania. Tutaj wersja z czarnym zaworkiem i wentylem. Nie trzeba ich często pompować, dobrze trzymają ciśnienie. Oraz wersja gravelowa z nowym wentylem przezroczystym. W starych modelach wentyli niestety powietrze uciekało. Right Now to poprawiło w najnowszych modelach. Są też modele z wentylem metalowym. Są to najlepsze wentyle. Są troszeczkę cięższe, ale warto wziąć ten wentyl aluminiowy. Nie będzie nam uciekać powietrze i nie będziemy mieli problemów z tym, że na trasie czujemy, że coś jest nie tak, że jest miękko. Bardzo dobry materiał. Nie jest go łatwo przebić. Trzeba tylko uważać, żeby łyżką przy zakładaniu nie uszkodzić tej dentki. Teraz cyklami, czyli tak naprawdę konkurencja, jeśli chodzi o dentki TPU dla Right Now. Też bardzo popularne. Jest bardzo dużo modeli. Tutaj gravelowy, ma plastikowy wentyl z aluminiową tuleją, w którą wkręcamy zawór. Bardzo dobrze trzyma ciśnienie. Tutaj wersja MTB i w gravelowych też możemy kupić. Według mnie najlepszy zawór i wentyl jaki jest, czyli standardowy z gwintem. Możemy sobie dzięki temu ustawić wszystko na obręczy, dokręcić tą nakrętkę i wentyl nam się nie rusza, nie stuka. No i najlepiej trzyma ciśnienie. Najnowszy model cyklami do gravela. Pełny aluminiowy wentyl w pięknym srebrnym kolorze. Wygląda prawie jak Right Now. Bardzo dobrze trzyma ciśnienie. To jest obecnie mój faworyt. Off bondage, czyli te piękne złote wentyle w różnych długościach. Występują tylko w wersji szosowej. Też bardzo dobrze trzymają ciśnienie. Są w kolorze fioletowym. Są też modele MTB i nie tylko, ale raczej mieliśmy z nimi problemy i schodziło powietrze. Więc proponujemy tylko wersję szosową. Najbardziej budżetowa, czyli CD. Też w kolorze fioletowym. Fajną rzeczą, którą dołącza producent, jest adapter pod wentyl AV, żeby nam nic nie stukało. Inni producenci tego nie dorzucają. Wszyscy dorzucają za to łatki. Cały taki zestaw, żeby tę łatkę przykleić. Musimy pamiętać o tym, że te łatki są specjalne. Nie są to zwykłe łatki. Do dentek butylowych są zupełnie inne, więc tymi butylowymi nie zakleimy dentki TPU. Tak wygląda ten zestaw. Dodatkowo jeszcze dostajemy często taką naklejkę. Szczególnie przydatna w szosach, gdzie mamy wysoki stożek i ten wentyl potrafi nam hałasować. Ale możemy przykleić na każdą obręcz, nawet MTB, więc to jest dobry gadżet. Jeśli chodzi o to, po co je stosujemy, no to wiadomo, żeby zaoszczędzić wagę. Już pokazuję, jaka to jest różnica.
przypadku dętki MTB dętka TPU waży 62 gramy, a standardowa dętka waży 217 gramów. Jest to bardzo duża różnica. W gravelach będzie podobna, więc jeśli ktoś uwielbia zbijać wagę z roweru, to koniecznie musi zacząć od dętek TPU. Jeśli chodzi o montaż tych dętek, musimy pamiętać, że trzeba je wstępnie napompować, żeby idealnie nam się ułożyły w obręczy, żeby trzymać się tego, co jest napisane na opakowaniu, czyli jakie rozmiary są kompatybilne. Dętki TPU się nie rozszerzają, tak jak zwykłe butylowe, więc tylko będą pasować do tych rozmiarów, do których są przeznaczone. Inaczej będą jakieś bąble, albo zwyczajnie pęknie nam ta dętka. Podsumowując, dętki TPU to super rozwiązanie, znacząco zmniejsza nam wagę, nawet 180 gram na koło. Jest to bardzo duża różnica, szczególnie, że kosztują bardzo mało. Sam korzystam z dętek TPU, skaczę na nich, więc nie widzę przeciwwskazań, nawet jeżeli ktoś powie, że u niego się przebiła. No to pewnie kupił albo podróbkę, albo jakąś wersję starą, ze starym zaworem, wentylem i dlatego zeszło powietrze. Należy pamiętać, żeby trzymać się tych rozmiarów, które pisze producent, wstępnie napompować na około pół bara, żeby dętka idealnie nam się ułożyła, wentyl musi wejść idealnie i wtedy żadnych problemów nie będziemy z nimi mieli. To tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli mieliście jakieś przygody z tymi dętkami, no to oczywiście napiszcie w komentarzu. No i na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku.